Jedziemy teraz linią Yuri Kamome w stronę futuryzmu w Tokio. No, pociąg był taki szybki, że wziął nas prosto do Nowego Jorku. To jest Statua Wolności, tam w tle Manhattan widać, most brukliński. Tak naprawdę jesteśmy w Odaiby. To jest kilka takich wysp sztucznych, usypanych po prostu przez ludzi. One powstały w XIX wieku jako forty obronne przeciw Amerykanom, czy komu tam, kto by chciał tutaj wpłynąć statkami, ale na przestrzeni ostatnich 20 lat to zmieniło się wszystko w taką najbardziej futurystyczną dzielnicę w Tokio, bardzo lubianą przez pary, no i dobrą do zabawy z przyjaciółmi, bo jest tutaj naprawdę masa rzeczy do roboty. Odaiba jest ogólnie ogromna, naprawdę. Tutaj nie mamy szans tego wszystkiego zaliczyć w jeden dzień. Teraz trafiliśmy na plażę, która tutaj jest zrobiona. Nie wiem, co prawda, czy można się tutaj kąpać, no ale plaża jest, więc jak będzie lato, można tutaj posiedzieć. No, wygląda na to, że ta zagadka została wyjaśniona. Mamy też tutaj łowców skarbów. Gorączka złota ogarnia Tokio. Tu możemy sobie zrobić romantyczną fotkę. Czemu te misie płaczą? To jest najsmutniejsza maskotka na świecie. Tata miś i mały miś płaczący. To takie ładne za mną to jest budynek jednej z największych stacji telewizyjnych w Japonii, Fuji TV. Oczywiście pod budynkiem mamy co? Automaty z napojami. Mówiliśmy Wam, że automaty z napojami są wszędzie tutaj. Generalnie pomysł zrobienia z Odaiby takiego właśnie miejsca, gdzie można sobie pójść w weekend i się trochę pocilować, pojawił się w latach 80., kiedy to planiści wymyślili sobie właśnie taką dzielnicę futurystyczną i takiej wspaniałej architektury, która robi wrażenie. No, trochę te plany się posypały w momencie kryzysu gospodarczego w Japonii pod koniec lat 80., ale od połowy lat 90. zaczęło się tutaj coś dziać, no i teraz to ostatnio nabrało tempa. Zwieńczeniem tych wszystkich futurystycznych wypasów w tej okolicy jest figura Gundama, która jest takim znanym chyba widokiem z Tokio. Kojarzy się jakby fotografie z tego miejsca. Bardzo duże wrażenie to robi na żywo. Chociaż muszę przyznać, że jeśli ktoś ogarnia całe uniwersum Gundama i wszystkie te serie spin-offy, które oni zrobili, to szacun naprawdę, bo to przegięcie. Jakby ktoś miał wątpliwości co do skali, to tej wielkości są nogi tego Gundama. Tutaj za mną znajduje się jeszcze Gundam Cafe, taka kawiarnia z motywem Gundama. My byliśmy w identycznym miejscu na Akihabarze. Nie pokazaliśmy go Wam, bo w sumie nie jest, no po prostu jest bez rewelacji jakiś tam. Jedzenie jest droższe niż gdzieś indziej, drinki droższe, a w sumie wszystko co dostajemy to, że są telewizorki z anime po prostu puszczone w tle, więc... Już wiemy, gdzie spędzimy resztę dnia. Hello Kitty's Kawaii Paradise. Chodźmy. Kurde, czuję się po prostu jak w dzieciństwie, jakbym był w domu. Tak wyglądało Twoje dzieciństwo. Tak. Dobra, znaleźliśmy się teraz w jakimś czuwatym, w ogóle inspirowanym Włochami miejscu. Zobaczmy, co tutaj mamy. O mój Boże, jakie to jest tandetne! Na końcu mamy takie coś pod prawdziwym gołym niebem. Nie wiem, wygląda jak fontanna di Trevi w Rzymie trochę. Jesteśmy teraz w takim miejscu, które nazywa się History Garage. To jest po prostu wystawa starych samochodów, głównie japońskich. Można się tu wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, ale jest też trochę takich znanych i kultowych samochodów ze Stanów. Także tak zwana futurystyczna dzielnica Tokio okazuje się być pełna różnych takich rozrywkowych aktywności. Poza tym, co obeszliśmy sobie, to jeszcze mamy tutaj no, tych centrów handlowych, tutaj jest bądź ile w ogóle. Do tego mamy takie różne sportowe rzeczy do zrobienia, tam wszystkie bilardy, kręgle, różne tego typu rodzaje atrakcje.
czyli dobre miejsce, żeby spędzić sobie trochę czasu ze znajomymi, pójść na randkę. Też sporo ciekawego jedzenia tu można znaleźć. My znaleźliśmy takie miejsce, gdzie są różne rodzaje ramenu właściwe dla różnych regionów Japonii, czego tutaj nie widuje się na każdym rogu. Także ciekawe miejsce, chociaż warto zaznaczyć, że jest to miejsce takie z taką trochę sztuczną otoczką jak dla mnie. To nie jest do końca mój styl turystyki, chodzenie do tego typu miejsc. Ja wolę jak jest brudno i trochę śmierdzi i dzięki temu jest naturalnie. Tutaj natomiast jest czyściutko, nowocześnie, wszystko jest świeże i takie no trochę komercyjne. Także co kto lubi oczywiście. W każdym razie tak wygląda Odaiba. To co widzicie za mną to jest jedna z najstarszych i najbardziej znanych świątyń buddyjskich w Japonii.